Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Pytacie mnie od jakiegoś czasu już, gdzie ta recenzja tego Switcha 2? No jeszcze chwilkę to potrwa, muszę pomierzyć baterię i tak dalej, no to troszeczkę jeszcze chwilę zajmie czasu. Natomiast dzisiaj mam dla Was coś innego. Otóż ostatnio cały dzień spędziłem właśnie na mierzeniu wydajności w grach na Switchu 2. Ja robiłem taki test, że bierzemy grę ze Switcha 1, odpalam ją na Switchu 1, mierzę wydajność, mierzę FPS, następnie biorę grę na Switchu 2, również mierzę wydajność i sprawdzamy, jak to wychodzi. Okazało się, że wiele gier chodzi na tym Switchu 2 właśnie znacznie lepiej, mimo że nie dostały one patchy. Które to gry i czy wyglądają też do tego lepiej? Sprawdźmy. Wiele osób teraz pewnie powie, Godlike, ale po co ty mierzysz wydajność w grach, które nie dostały patchy, nie dostały upgrade'ów, tak? Przecież ona się nie poprawi, bo te gry nic nie dostały. Otóż błąd, moi drodzy widzowie, to, że gra nie dostała patcha do Switcha 2, nie znaczy, że nie może na tym Switchu 2 działać lepiej. Gry są tworzone z myślą o określonym poziomie grafiki czy tam płynności, zazwyczaj jest to 30 bądź 60 klatek, natomiast Switch 1 był dość słabą konsolą i te gry często tam się po prostu przycinały. Tutaj uruchamiając nawet bez żadnych patchy grę na Switchu 2 możemy zapewnić sobie wydajność znacznie lepszą i to właśnie chciałem dla Was sprawdzić. Na pierwszy strzał poleciała gra, która jest znana z tego, że na Switchu 2 chodziła delikatnie mówiąc niezbyt fajnie. Chodzi tutaj o Postal Brain Damage, którego recenzję zresztą mogliście zobaczyć na kanale już jakiś czas temu. Wtedy ja mówiłem, że to jest całkiem spoko gierka, natomiast na Switchu 1 chodzi ona po prostu kiepsko. Jest więc idealnym kandydatem do takiego testu. Odpaliłem więc tę grę na obu konsolach, zmierzyłem wydajność na obu konsolach, no i wyniki widzicie teraz na ekranie i są widoczne gołym okiem. Zobaczcie, na Switchu 1 liczba klatek na sekundę cały czas wariuje, ona cały czas się zmienia. Raz jest 45, raz jest 50, raz jest 35. No kurde, to widać na ekranie, że to bez przerwy chodzi lepiej, gorzej to wkurza, tak? Na Switchu 2 natomiast ta sama gra utrzymuje betonowe 60 klatek na sekundę. Cały czas macie maksymalną płynność. Ja tutaj podkreślam, że ta gra, czyli ten Postal, nie dostała żadnego ulepszenia pod Switch 2, tak? Ulepszona wydajność, którą tu widzicie, jest zasługą samej mocy tej konsoli. Także czy tutaj różnicę widać? To tutaj ją widać i to widać jak najbardziej. Z takich rwanych 45 klatek mamy betonowe 60. To jest naprawdę fajne. Czy natomiast obraz jest ładniejszy, czy grafika jest lepsza? No nie. Bo przecież ta gra nie dostała żadnych upgrade'ów, nie korzysta też z dynamicznej rozdzielczości, która mogłaby tą grafikę poprawić, ale o tym powiemy sobie jeszcze za chwilę. Przejdźmy teraz do następnego zawodnika. Jest to gra Dragon Quest Builders 2. No i widzowie, akurat ten tytuł jest znany z tego, że na Switchu 1 chodził po prostu jak gówno. Tam to tak zamulało, że po prostu w pale się nie mieściło. Nawet na pierwszej mapce były zamuły. Jak się doszło do miasta, to już była w ogóle tragedia po prostu. Jak natomiast jest teraz na Switchu 2? No powiem wam tak, już w menu głównym jak odpaliłem to widziałem kolosalną różnicę, a w grze jest jeszcze większa. Ja nawet nie wyszedłem ze startowej lokacji, jestem na tym śmiesznym stateczku, a liczba FPS-ów jak widzicie się dosłownie podwoiła. Zobaczcie, na Switchu 1 mamy delikatnie powyżej 300 klatek, to się tam troszeczkę zmienia, trochę wariuje, ale no generalnie nie jest za wesoło. Teraz dokładnie ta sama lokacja, ta sama gra, bez żadnego patcha, na Switchu 2 działa w 60 FPS i to cały czas. Także różnica w tym tytule w Dragon Quest Builders jest ogromna, gra się znacznie lepiej, co pokazuje, że ta dodatkowa moc potrafi w grach pomóc. W Dragon Quest Builders 2 gorąco więc polecam wam grać jedynie na Switchu 2, podziękujecie mi później. Teraz zajmijmy się tytułem ogromnym, którego recenzję mieliście już szansę obejrzeć na kanale zaledwie kilka tygodni temu. Chodzi mi o Xenoblade Chronicles X. Ja wam wtedy w tym materiale mówiłem, że ta gra wygląda na Switchu przepięknie, że graficznie jest to masakrator, że zasięg rysowania jest imponujący, no wygląda świetnie. No i oczywiście ja dalej jestem pod wrażeniem grafiki w tej grze, ale ja też powiedziałem, że ta gra się tam po prostu przycina. Nie było to nic dziwnego, no bo przy takim poziomie grafiki, kwestii tego jak słaby był sam Switch 1, to było tam normalne. Ale teraz sprawdźmy, czy dalej się ta gra zacina na Switchu 2. Otóż nie, jakby powiedział Tadeusz Sznuk 1 z 10. Ta gra, Xenoblade Chronicles X, działa teraz płynnie jak po stole. Widać tutaj różnicę. Mamy pełne 30 klatek.
Pewnie zastanawiacie się jednak, dlaczego jest to tylko 30 klatek na sekundę, a nie na przykład 60. No tutaj wam powiem, że tu wszystko zależy od gry. Często gry mają tak zwany limit klatek na sekundę, ustawiony właśnie na 30 bądź 60. Powyżej tej wartości po prostu nie wyjdziemy, nieważne jak mocny mielibyśmy sprzęt. No i poprzednie dwie produkcje, widzieliście, miały ten limit ustawiony na 60. Producent Xenoblade'a Chronicles X ustawił go jednak na maksimum 30 i to dlatego maksimum 30 klatek wyciąga Switch 2 w tym tytule. Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, że jest to stabilne 30 klatek, a nie takie przerywane i poszatkowane jak w przypadku tego Switcha 1. Poprawa więc tutaj jest, choć może nie jest tak spektakularna jak w przypadku tych dwóch poprzednich gier. Jeżeli już oglądaliście recenzję tej gry na kanale, to ja też tam mówiłem, że podobno w tym tytule jest taki ukryty przełącznik na tryb 60 fps, że może być użyty na Switchu 2. Jak do tej pory widzicie, to się jeszcze nie potwierdziło, Nintendo tego przełącznika nie użyło, gra działa ciągle w 30 klatkach. Może w przyszłości to się stanie, natomiast do tego czasu możecie pograć w 30 klatkach na sekundę, ale chociaż stabilnie. Teraz dochodzimy do przykładu troszeczkę innej gry, to jest Xenoblade Chronicles 2. Jak sobie możecie zauważyć na ekranie, to ten tytuł działa w miarę stabilnie na Switchu 1, no nie? Niestety wam powiem, że to nie jest żadna super optymalizacja. Ta gra po prostu korzysta z takiego systemu zwanego dynamiczna rozdzielczość. Jak to działa? Otóż gra na bieżąco mierzy obciążenie podzespołów Switcha. W razie gdyby nasza konsola przestała dawać radę, to obniża rozdzielczość, żeby znowu działała płynnie. Jak konsola ma znowu zapas mocy, no to rozdzielczość jest podwyższana. W teorii to powinno działać super, natomiast powiedzmy sobie szczerze, silnik tej gry to było okrutne gówno. Niestety na Switchu 1 gra tak obniżała rozdzielczość do takich żenujących wartości, że w tym Xenoblade Chronicles 2 można było normalnie liczyć piksele. Owszem, no ona działała płynnie, tak? No ale co z tego, jak wyglądała jak najgorsze gówno, wyglądała po prostu jak papka. Jeżeli słuchaliście uważnie, to pewnie wiecie już, czym Switch 2 może tutaj zabłysnąć. Otóż Switch 2 jest znacznie mocniejszy niż stary Switch 1. Jeśli jest mocniejszy, no to obciążenie podzespołów będzie siłą rzeczy mniejsze, nie? Więc rozdzielczość powinna być cały czas na wysokim poziomie. To właśnie dlatego w tym tytule zamiast na porównaniu wydajności skupiłem się na różnicach w grafice. No jak możecie zobaczyć, różnice rzeczywiście widać gołym okiem. W wersji na Switch 1 rozdzielczość jest wyraźnie niższa, widać, że tam są takie piksele, widać rozpikselizowanie po prostu, tak? Tymczasem dokładnie ta sama gra na Switchu 2 jest wyraźniejsza, wygląda lepiej. Wiemy dlaczego. Gra dostała informację, że podzespoły Switcha 2 są bardzo mało obciążone i może zwiększyć rozdzielczość. Oczywiście jest tam ustawiony jakiś limit. Prawdopodobnie na Switchu 2 podejrzewam, że działa to na już maksymalnym limicie i to po prostu widać. Czy różnica w tej grze pod względem grafiki jest kolosalna? No nie jest, natomiast jest to różnica spora, widać ją gołym okiem. Jeżeli chcielibyście zagrać więc w ten tytuł, no to warto jak najbardziej kupić go właśnie na Switchu 2. Ogólnie rzecz biorąc, tych gier z tym systemem dynamicznej rozdzielczości jest na rynku trochę. To nie tylko jest właśnie Xenoblade Chronicles 2. Taki system na przykład miał nasz rodzimy Wiedźmin 3. Zresztą ja tego Wiedźmina 3 chciałem dla was sprawdzić. Niestety CD Projekt nie miał już kopii dla mediów, bo ja go o to poprosiłem, żeby on to podesłał. Nikt z moich znajomych też tego Wiedźmina niestety nie miał, także tego nie mogłem sprawdzić. Jeżeli jednak macie takie gry, to jak widzicie na przykładzie Xenoblade Chronicles 2, różnice w grafice potrafią być spore. No oczywiście na rynku są też takie gry, które po prostu nie miały ani problemu z wydajnością, ani też nie korzystały z tej dynamicznej rozdzielczości. W takim przypadku gra odpalona na Switchu 2 będzie wyglądać dokładnie tak samo jak na Switchu 1. W tym przypadku jednak jest ważne, że na pewno nie będzie wyglądać czy działać gorzej. Nintendo więc całkiem dobrze zaprojektowało ten system kompatybilności wstecznej. Myślę, że to należy docenić, działa to naprawdę fajnie. Myślę, że działa to nawet lepiej niż na PlayStation 5. Na rynku jest dosłownie chyba kilkadziesiąt gier, które na Switchu 2 nie chcą się uruchomić. Mają jakieś tam problemy z kompatybilnością. Natomiast znakomita reszta działa przynajmniej tak jak na oryginalnym Switchu, a jak widzieliście, wiele z nich potrafi działać sporo lepiej. No szczególnie jeżeli taka gra dostanie jakiś oficjalny patch, no to wtedy różnice potrafią być bardzo duże. Dobra, ja teraz wracam tworzyć dla was pełną recenzję Switcha 2, bo jeszcze sporo mi zostało. Życzę wam miłej zabawy w grach również ze Switcha 1, a wy dajcie w komentarzach znać, jakie gry na Switchu 1 miały problemy z wydajnością i co polecalibyście ograć właśnie na Switchu 2, co waszym zdaniem powinno chodzić lepiej.
Dziękuję Wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam Was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lupę Godlike'a. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez Waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki Wam bardzo i do zobaczenia niebawem.